Zrobiłeś sobie pozwolenie na broń i nagle słyszysz strzelectwo bojowe, sportowe, obronne, taktyczne, IDPA, IPSC i sam nie wiesz, czy masz się szykować na zawody strzeleckie, czy masz się szykować na wojnę, czy też do obrony swojego miru domowego. Dziś wyjaśnię Ci, czym są te pojęcia, bo zanim pójdziesz na pierwsze szkolenie, powinieneś sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Po co zrobiłem pozwolenie na broń? Witam Cię serdecznie, mówi Chris z Pretoria Tactical Solution. Dzisiaj wyjaśnimy sobie, czym są właśnie te pojęcia strzelectwa sportowego, bojowego, obronnego itd., ponieważ wprowadzają one pewne zamieszanie w środowisku strzeleckim. Polskie prawo nie definiuje tych poszczególnych pojęć i każdy interpretuje je w troszeczkę inny sposób, co doprowadza do lekkiego chaosu i zamętu w środowisku strzeleckim. Bo jeżeli na przykład chcesz iść na jakieś szkolenia strzeleckie, które promują się jako szkolenia ze strzelectwa bojowego, no to nie wiesz dokładnie z definicji, czym takie strzelectwo bojowe jest. Zacznijmy może od tego najbardziej popularnego pojęcia w środowisku strzeleckim polskim, a mianowicie strzelectwo sportowe. I strzelectwo sportowe to nic innego jak konkurowanie między sobą w różnych dyscyplinach strzelectwa sportowego, tak? I mamy tutaj różne konkurencje z na przykład karabinu, pistoletu, bądź też strzelby gładkolufowej. I z karabinu mamy takie konkurencje jak na przykład strzelanie na 100 metrów, strzelanie na 200 metrów, pistolet mamy na przykład na 25 metrów. Mamy też różne konkurencje z strzelby gładkolufowej. W gruncie rzeczy w strzelectwie sportowym chodzi o to, by osiągnąć jak największe wyniki na tarczy i to jest forma konkurencji między zawodnikami. Strzelectwo sportowe określa pewien regulamin, tak, według którego my się musimy trzymać i w strzelectwie sportowym mamy pewne dyscypliny. To strzelectwo takie najbardziej popularne w Polsce charakteryzuje się tym, że jest to bardziej strzelanie statyczne, ale mamy jeszcze coś takiego jak IPSC, czyli International Practical Shooting Confederation i IDPA, czyli International Defensive Pistol Association. I zostańmy teraz krótko przy IDPA i IPSCA. IDPA jest to dyscyplina strzelectwa sportowego, w której są zawarte elementy strzelectwa obronnego, tak? Tutaj możemy strzelać z skrytego noszenia, i tutaj, tak jak mówię, te wszystkie tory, tak, bądź też cała ta dyscyplina tego sportu jest oparta bardziej na strzelectwie obronnym. IPSCA to strzelectwo bardziej sportowe, gdzie chodzi o szybkość, dynamikę, gdzie mamy do czynienia bardziej z pistoletami, które są już typowo stworzone do szybkiego strzelania i tutaj zawodnicy też typowo swój sprzęt tak optymalizują, żeby osiągnąć jak największe wyniki w jak najszybszym czasie. Teraz coraz bardziej popularyzowane są też zawody strzeleckie, w których możemy już używać naszego własnego sprzętu bardziej o charakterze militarnym. I chciałbym na sam końcu w strzelectwie sportowym postawić małą kropeczkę nad i, pomoże nam to w omawianiu dalszych pojęć. W strzelectwie sportowym mamy też taktyki, tak? Ale taktyk, które używamy w strzelectwie sportowym, opierają się stricte na pewnych regulaminach. Drugie pojęcie, jakie chcę z Wami omówić, to strzelectwo obronne. W strzelectwie obronnym znajdziemy wszystkie pojęcia, które są związane z użyciem broni palnej w przypadku zagrożenia naszego własnego życia, bądź też życia naszych bliskich w kontekście samoobrony. Czyli mamy tutaj do czynienia z prawem polskim, z skrytym noszeniem broni, na przykład w środowisku cywilnym typowo, z różnymi technikami użycia takiej broni palnej. Mówimy tutaj o bardzo bliskich dystansach, no bo w większości przypadków my w strzelectwie obronnym raczej tej broni użyjemy na krótkim dystansie, albo są to też pojęcia, które są związane na przykład z obroną miru domowego. Te wszystkie zagadnienia wchodzą w pojęcie strzelectwa obronnego. Nie mówimy tutaj o zamierzonym ataku na kogoś, tylko mówimy o tym, że ktoś nas atakuje i my używamy broni palnej w kontekście samoobrony. I tutaj same techniki użycia takiej broni palnej są dosłownie wierzchołkiem góry lodowej. Tutaj bardzo ważne są aspekty psychologiczne, tak? Bo nieważne jest to, jak szybko
ty użyjesz tej broni. Znaczy, to jest też ważne, ale to jest tylko jeden z elementów. Najważniejsze jest to, jaką decyzję ty podejmiesz w sytuacji zagrożenia własnego życia, bądź też życia twoich bliskich. I tutaj należy o tym pamiętać i musi to dobrze wybrzmieć, że same techniki, one są jednym z wielu elementów składającym się na pojęcie strzelectwa obronnego. Przejdźmy teraz do następnego pojęcia, a mianowicie strzelectwo taktyczne. I wydaje mi się, że właśnie w tym pojęciu dochodzi do największych nieporozumień. I teraz jedna wielka prośba do Ciebie, zanim obejrzysz dalej ten materiał, napisz na dole w komentarzu, czym dla Ciebie jest strzelectwo taktyczne. Zanim omówimy to całe pojęcie, chciałbym z Wami rozróżnić pewne kwestie. Czym jest technika, czym jest procedura i czym jest taktyka. Technika to wykonanie pewnego ruchu, tak? Czyli na przykład mamy usunięcie zacięcia na pistolecie albo wymiana magazynka. To jest technika. Procedura to uporządkowany sposób użycia tej techniki, czyli w procedurze mamy kilka technik, na przykład procedura rozładowania pistoletu. I taktyka to użycie technik i procedur w danym kontekście. Dla przykładu, awaryjna i taktyczna wymiana magazynka sama w sobie nie jest taktyką, ona jest techniką i kontekst jej użycia określa taktykę. Czyli jeżeli jesteśmy w strzelectwie sportowym dynamicznym i strzelectwie bojowym, to możemy użyć tej samej techniki wymiany magazynka, ale kontekst jest inny i to określa taktykę. Czyli taktyka to wykorzystanie osłon, zarządzanie swoją ekspozycją, ruch, adaptacja do sytuacji, myślenie o przeciwniku i jego ruchu. To nie jest synonim wojny, to jest sposób organizacji działania. I tak jak mówiłem wcześniej, wszystko zależy od kontekstu, tak? Możemy różnych taktyk używać w strzelectwie sportowym, możemy różnych taktyk używać w strzelectwie bojowym i obronnym. W szachach też używamy pewnych taktyk, by osiągnąć pewien cel. I teraz przejdźmy do ostatniego pojęcia, czym jest strzelectwo bojowe. Ale zanim to omówimy, mała reklama. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw na dole koniecznie subskrypcję. Jest to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy, by robimy wszystko z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja. Koniec reklamy. Czym zatem jest to strzelectwo bojowe? Strzelectwo bojowe odnosi się do użycia broni w kontekście konfliktu zbrojnego, czyli są to działania militarne, struktura operacyjna i realne działania bojowe. Nie każda dynamiczna technika jest od razu bojowa. Widzicie, o co mi chodzi? Należy tutaj znowu spojrzeć na kontekst użycia tej techniki. W strzelectwie sportowym dynamicznym możemy używać tych samych technik, co w strzelectwie bojowym. I tutaj do takich największych nieporozumień, bądź też do takiego rozmycia pojęciowego dochodzi, jeżeli mówimy o strzelectwie taktycznym i strzelectwie bojowym. A to nie jest to samo. Taktyka to sposób działania, a bojowość to kontekst konfliktu zbrojnego. I teraz chyba cały klucz tego odcinka, zanim zdecydujesz się w ogóle pójść na jakiekolwiek szkolenia, zadaj sobie jedno bardzo ważne pytanie. Po co zrobiłem sobie w ogóle pozwolenie na broń? Bo jeżeli interesuje Cię typowo strzelectwo sportowe, no to zapisz się na jakieś szkolenia, które są związane ze strzelectwem sportowym. Idź w tym kierunku. Rozwijaj się w poszczególnych dyscyplinach strzelectwa sportowego, tak? Jeżeli zrobiłeś sobie pozwolenie na broń z myślą, że chciałbym obronić swoją rodzinę bądź swój mir domowy, tak? Przed jakimś ewentualnym zagrożeniem, przed jakimiś napastnikami, przed kimś, kto może mnie na przykład na ulicy zaatakować nożem, to znajdź firmę, która oferuje szkolenia, które są związane typowo ze strzelectwem obronnym. I tutaj mówimy o pojęciach związanych typowo z aspektami prawnymi w przypadku użycia broni palnej, o aspektach psychologicznych, jak w ogóle nastawić się mentalnie do użycia takiej broni palnej, jak się przygotować w ogóle do użycia broni palnej w przypadku obrony koniecznej, jak w ogóle nosić taką broń skrycie, tak? Bo no, to są wszystko bardzo ważne pojęcia. No i oczywiście o różnych technikach użycia takiej broni palnej w przypadku skrytego noszenia. Jeżeli na przykład wyrobiłeś sobie broń z taką myślą, że za 10, 15 lub 20 lat jakiś sąsiadujący z nami kraj, której nazwy nie wymienię, nas zaatakuje i ty byś chciał już być przygotowany do takiej sytuacji, na przykład jeżeli zostaniesz zaciągnięty do wojska, to chciałbyś się nauczyć tych podstaw strzelectwa taktycznego, tak? I mówię tutaj też o takich podstawach
działania na przykład w zespole, tak, w jakiejś plutonie, drużynie i chciałbyś się nauczyć tych podstawowych elementów strzelectwa bojowego, no to szukaj szkół, które oferują Ci właśnie takie szkolenie. Na samym końcu chciałbym Cię jeszcze przestrzec przed różnymi firmami, które właśnie oferują jakieś tam szkolenia związane ze strzelectwem obronnym bądź też bojowym. Zdarza się czasami, że jest dana firma, która oferuje jakieś szkolenia związane ze strzelectwem bojowym, powiedzmy, i instruktorem jest policjant, który 30 lat służył w policji. No dla osoby, która jest z takiego środowiska stricte cywilnego, tak, i wchodzi w ten świat strzelectwa, to może to być argument przemawiający za wiarygodnością tego instruktora. Ale musicie wiedzieć o jednym. Policjant, który 30 lat służył w policji, nie gwarantuje Ci tego, że on nauczy Cię poprawnych technik strzelectwa taktycznego, obronnego bądź też bojowego. Czymś innym jest policjant, który ma doświadczenie instruktorskie w formacji policji, czymś innym jest policjant, który naprawdę żyje tym strzelectwem, tak? Rozwija się przez całą swoją karierę w tym strzelectwie, a czymś innym jest policjant, który służył 30 lat w policji, w patrolówce powiedzmy, i tylko raz chodził na obligatoryjne kwalifikacje, które są odgórnie narzucone. Trzeba to mieć na uwadze. Tutaj przepraszam, że atakuję policjantów, jesteście mega fajną formacją, dziękuję Wam za służbę, ale no nie ma co się oszukiwać, tak? Zwróćcie na to uwagę, macie pełne prawo do tego zapytać o doświadczenie zawodowe instruktora i jeżeli on Wam tego nie będzie umiał uargumentować, no to może powinniście się zastanowić nad znalezieniem innej szkoły, bo tych firm w Polsce jest naprawdę bardzo dużo i jest mega dużo firm, które naprawdę oferują bardzo wartościowe szkolenia na bardzo wysokim poziomie i po prostu musicie poszukać i znaleźć najlepszą ofertę dla Was. Ale pamiętajcie jedno, że nie każda firma, która oferuje szkolenia ze strzelectwa bojowego, oferuje szkolenia ze strzelectwa bojowego. Broń sama w sobie nie definiuje kierunku Twojego szkolenia. To cel, w jakim ją posiadasz, definiuje ten kierunek. Zanim zapiszesz się na pierwsze szkolenia, zastanów się po prostu, po co kupiłeś broń. Czy chcesz być sportowcem, czy chcesz bronić siebie i swojej rodziny, albo też czy chcesz przygotować się do konfliktu zbrojnego jak komandos. Warto się zastanowić nad tymi kwestiami, zanim pójdziesz na szkolenia, bo niepotrzebnie przepalisz pieniądze, będziesz na siebie wściekły i jeszcze na firmę, która te szkolenia oferuje, bo nie spełniła ona Twoich wymagań. Ja mam nadzieję, że ten odcinek jak zawsze był dla Ciebie dowartościowaniem. Zostaw na dole koniecznie subskrypcję, komentarz, zalajkuj nasz kanał. Jest to dla nas ogromna motywacja. Cały czas działamy, przemy do przodu, pracujemy dla Was, by właśnie to Wam przekazywać naszą wiedzę. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia na treningu.